Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj pokażę jak się aplikuje materiał, który się nazywa Pastylone. Materiał się nadaje do położenia na posadzki, na ściany. Jest bardzo twardy, bardzo odporny. Jeśli chodzi o odporność tego materiału, to mam wcześniej zrobioną próbkę, która już się ustabilizowała i teraz pokażę Państwu jego odporność. Nie ma w prawie śladów. Jeśli chodzi o jego strukturę, to ma bardzo ładną strukturę, gładką i ma delikatne wżerki, które imitują prawdziwy beton. Bardzo ładny materiał, bardzo przyjemnie z tym materiałem się pracuje, a teraz pokażę jak on się aplikuje. Zaczynamy. Mamy zagruntowaną gruntem kwarcowym próbkę. Będziemy nakładali pierwszą warstwę. Do zrobienia tej próbki zastosujemy materiał w kolorze bazowym betonowym, bez pigmentu i nakładamy pierwszą warstwę. Więc tak, położyliśmy pierwszą warstwę, jak widać położyliśmy w miarę równo, jednolicie, żeby nie było wyraźnych śladów po pacy. Teraz musimy odczekać aż ta pierwsza warstwa wyschnie i będziemy nakładali drugą warstwę. Moim zdaniem, żeby każdy materiał był bardziej odporny, to po pierwsze nie trzeba nakładać za bardzo grubą warstwę, a starać się nakładać jak można cieńszą warstwę, ile na to pozwolą właściwości materiału. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, zawsze trzeba, żeby każda warstwa dobrze wysychała i wtedy materiał będzie twardszy i odporniejszy. Jeśli nakładać za grubo materiał, jeśli nie dawać materiału normalnie ustabilizować się i wysnąć, materiał zawsze będzie bardziej miękki i o tym warto pamiętać. Druga warstwa jest całkowicie sucha i teraz w ten sam sposób nakładamy drugą warstwę. Nałożyliśmy tak samo cienko drugą warstwę, tak samo ta druga warstwa powinna wysnąć, zanim położyć trzecią warstwę, więc odczekamy i położymy trzecią warstwę. Do zobaczenia. Druga warstwa jest sucha i teraz nakładamy trzecią warstwę. W ten sam sposób. Nałożyliśmy trzecią warstwę i musimy odczekać aż trzecia warstwa wyschnie i dalej będziemy szlifowali. Jeśli kto chce, żeby posadzka wyglądała, żeby powierzchnia wyglądała naturalnie, no to można zostawić te drobne wżerki od ziarenek. I moim zdaniem to nawet poprawia efekt i robi beton bardziej naturalnym. Oczywiście można wygładzić i on będzie gładki w prawie bez tych wżerków. Wydajność materiału przy takiej gładkiej powierzchni, jak tutaj była próbka, mnie poszło materiału na metr kwadratowy 600 kg proszku na 3 warstwy. Czasem jak robiłem na posadzkach, to w zależności od tego jak przygotowane podłoże, maksymalnie to było 2 kg proszku na metr kwadratowy na 3 warstwy. Jeśli posadzka Państwu zabrała więcej materiału niż 2 kg na metr kwadratowy proszku na 3 warstwy, po prostu znaczy coś było nie tak z przygotowaniem posadzki. Więc najbardziej chropowata posadzka zawsze zabierała nie więcej niż 2 kg na metr kwadratowy proszku na 3 warstwy. Teraz odczekamy aż trzecia warstwa nam wyschnie i dalej będziemy szlifowali. Trzecia warstwa już jest zupełnie sucha i teraz musimy przeszlifować. Szlifujemy albo siatką 80, albo setką, albo papierem ściernym zaczynając od 40. Wszystko zależy od tego, jakimi Państwo dysponują narzędziami oraz jakie materiały do szlifowania Państwo używają. Więc wszystko to trzeba dopasować do Państwa warunków. No i zaczynamy szlifować.
Już powierzchnia jest wyszlifowana, ładnie się wyszlifowała. Po szlifowaniu widać, że zostały nam w niektórych miejscach drobne uziarnienie w żerki od ziarna, które zawiera materiał i to emituje prawdziwy, naturalny beton. Nie sądzę, że na posadzce albo na jakiejkolwiek innej powierzchni to będzie powodowało akumulację brudu, ponieważ te żerki są takie drobne i dodatkowo jeszcze będą zaimpregnowane, zalakierowane, że to nie będzie tworzyło problemów, ale to faktycznie emituje prawdziwą płytę betonową, więc mnie na przykład to się podoba. Szlifowałem tutaj papierem ściernym, zaczynałem od 40 i później jeszcze przepolirowałem papierem ściernym 80. Ale tak jak mówiłem wcześniej, wszystko zależy od tego, jakim materiałem do szlifowania Państwo dysponują. Oczywiście szlifuje się wszystko na małych obrotach. Tutaj już oczyściłem tą powierzchnię, odkurzyłem po szlifowaniu i teraz trzeba będzie zaimpregnować. Impregnujemy impregnatem, który się nazywa Presealer do pastelony. Nanosimy normalnie walkiem. Lepiej nanosić chaotycznie zawsze w różne strony i nanosimy jego na jedną warstwę. Naniosłem impregnat. Wydajność tego impregnatu wynosi około 50 gram na metr kwadratowy na jedną warstwę. Nakłada się on zwykle na jedną warstwę. Kto chce, to może nałożyć dla pewności dwie warstwy. Impregnat po naniesieniu powinien bardzo dobrze wysnąć, ponieważ jeśli impregnaty niedobrze wysychają i dalej ich zamykać kolejną warstwą jakiegokolwiek impregnatu albo lakieru, w tym przypadku powierzchnia może się okazać niewystarczająco twarda, odporna. Każda warstwa każdego materiału powinna bardzo dobrze wysychać, aby uzyskać najbardziej twardą i odporną powierzchnię. Więc odczekamy, aż wyschnie i będziemy nakładali lakier. Lakier będziemy nakładali na dwie warstwy. Już impregnat jest suchy i zaczynamy lakierowanie. Pokażę tylko, jak lakieruję pierwszą warstwę, ponieważ druga będzie to samo, więc nie ma sensu. Zaczynamy. Już nanieśliśmy pierwszą warstwę lakieru, teraz trzeba odczekać, aż ona podeschnie. Jeśli to posadzka do takiego stopnia, żeby można było wchodzić nogami i nie narobić śladów, i wtedy można będzie położyć drugą warstwę lakieru. Po położeniu drugiej warstwy lakier będzie utwardzał się przynajmniej 2 tygodnie. Przez ten okres czasu nie powinno na ten lakier trafić żadna woda. Ewentualnie ruch pieszy delikatnie w skarpetach można zaczynać nie wcześniej niż po 3 dniach, ale wszystko będzie zależało od warunków, w których będzie naniesiony ten lakier, więc może być szybciej utwardzać się, może dłużej utwardzać się, więc tutaj wszystko zależy od tego, gdzie ten lakier był zastosowany i jakie tam są warunki. Ale jakby tam nie było, żadna woda nie powinna trafić na lakier przez 15 dni po położeniu lakieru. Mam nadzieję, że ten filmik komuś się przyda. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do polubienia tego filmiku i do zobaczenia w następnych filmikach.